Pogoda jest super. Okoliczności przyrody. Rewelacja. Tam będziemy nocować. Idziemy do góry. Rozpoczynamy kolejny dzień. Dzień drugi. Teraz będziemy atakować Wali Górę. Tak. Książeczka podbita. Nie mamy wyjścia. Musimy tam wejść. Wali Góra. Dzisiaj lecimy na lekko. Styl alpejski, lekki. Plecaczki zostawiliśmy w schronisku. Wrócimy do sobie, zabierzemy, polecimy dalej. Niestety jesteśmy ostro spóźnieni. Jak my to robimy? A wam jakoś lepiej to wychodzi? Pakowanie z rana? Masakra. Dobra, to w drogę. Idziemy do góry. Jak się idzie na Wali Górę? Ostro sapiąc. Daje czadu. Daje czadu? Potrafi zmęczyć bestia. Tak. Taki mały wypierdek, ale bardzo stromo. Tak, ale Borowa była gorsza. Zmęczyć. O wiele gorsza. To za nami. Mała panoramka i ścieżka w dół. No to nie było tak straszno. Kolejny szczyt do korony Gór Polskich. Tym razem Wali Góreczka. Nie było tak źle. Nic szczególnego, no ale Tak, znaczy wiadomo, jest ostre podejście. dała popalić. Nie mamy plecaczków, więc było lekko, ale jest bliziutko i nie tak źle. Także Poszło. jupi. Jupi. Kolejny szczyt. Tak wygląda kopułka szczytu Wali Góry. Tutaj cokół dowodzący, że to Wali Góra. I o, takie tam. Nasi tu byli. Zdobywca. Tutaj nasze zejście z powrotem do schroniska. To biegniemy po plecaczki. I ostro w dół. Ostro w dół. Ale tu się wydaje płasko. Oszukańczy telefon. To gdzie dzisiaj, panie przewodniku? Dzisiaj idziemy tutaj, Sokołowsko, a później tu, Boguszów. I tam mamy nocleg. Dziś więc cały dzień na zielonym szlaku długodystansowym prowadzącym z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby. No to szarujemy do Sokołowska z Andrzejówki. Wreszcie się wyguzdraliśmy. Och, zimno. Chatka Marianka. Marian, wędrówek weteran. Korzystaj i szanuj. Umiesz. No. Kraczamy do Sokołowska. To wieś z bogatą historią i wieloma zabytkami. Niestety, my popędziliśmy dalej. Dobrze by było tu jeszcze wrócić. Idziemy. Cywilizacja. Ciekawy budynek. Was a long Monday, Tuesday gone. Wrote it down in a song. Paradise lost love. Rewelacyjnie. Pięknie. Piękny dzisiaj dzień. Młode zielsko też piękne. Liście. Zielone. I tutaj jest dużo rozkwitniętego łupinu. Just like the river you go on. Pogoda jest super. Tutaj okoliczności przyrody. Rewelacja. Ale jest chłodno. Słoneczko świeci, ale wieje zimny wiatr. Wyszliśmy właśnie z Sokołowska i kierujemy się do Unisławia, a potem Boguszowa Gorce przez szczyt. Doszliśmy do Unisławia.
ruchliwo tu. Taka ruchliwa droga przebiega, a przy niej szlak. Takie smaczki. Naprawa magnetowidów. Zeszliśmy w końcu z asfaltu w Unisławiu. Jest taki ciekawy teren. Wydaje się, że są podmokłe. Na dzikowiec. Na dzikowiec? No, Będą tam dziki? będę. No skąd ta nazwa? Dzikowiec. Ale musimy najpierw znaleźć miejsce na popas, na drugie śniadanko. Już dawno powinno być. O, głodny. W drodze na dzikowiec. Pachnie tutaj. Drzewo ścinali i żywica pachnie. Tak to ja mogę wędrować taką równą ścieżką. A tu po tej stronie, po lewej jest taka duża przepaść. No, jesteśmy coraz wyżej. Cisza. Nikogo na szlaku. Ale dwie osoby spotkaliśmy. Po prostu jest cisza, bo jest zachwyt nad światem. Tak. I na szczęście nie towarzyszą nam tłumy, jakie dziś waliły na Wali Górę. Oj! Jak się gramoli. Zaraz spadnie. Szczyt dzikowca. Na mapie jakaś wiatka. Wiatki nie ma. Znak. Znaku nie ma. Ale jesteśmy my. Jesteśmy my na dzikowcu. Dzików nie było. Żadnego nie spotkaliśmy. Rozczarowanie. Za to przy łysym drzewie można nacieszyć oczy. No tu jest całkiem sympatyczny widok. Karkonosze widać. I proszę, Trójgarb, Chełmiec. A u dołu miejsce naszego noclegu dzisiejszego. Tam właśnie śpimy. U stóp Chełmca w Boguszowie Gorcach. Zastanawiamy się, co widać na horyzoncie. I to jest chyba Ślęża. Ślężo, czy to ty? To zdecydowanie ona. A tutaj Śnieżka. I jeszcze ze Śnieżkiem. Piękne widoki. W masywie dzikowca niestety bardzo mało jest leśnych ścieżek, a szlaki są zdewastowane z powodu wycinki drzew. Zbliżamy się do Boguszowa, ale w oddali widzę, że na rynek to musimy się jeszcze wspiąć. No cóż, najwyżej położony rynek w Polsce. Ale jednak daleko jeszcze. Myślałam, że będziemy szybciej. No i zaczynamy asfalcik. Ale tutaj chyba muszę sprostować, bo może nie chodzi o sam rynek, tylko o ratusz. Najwyżej położony ratusz. No nie doczytałam jak zawsze, albo nie dopamiętałam, no ucieka. Bo z tego co mi wiadomo, to Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce. A tutaj ciągle jeszcze kwitną bzy. W Zielonej Górze już przekwitły, a tu kwitną i pachną. I mamy odpowiedź. Najwyżej położony ratusz w Polsce. No to jesteśmy. Za nami najwyżej położony ratusz. Jakoś nie wierzę. Nie wierzę, a tyle do niego darł pod górkę.
poza niedowiarek. Idziemy na nasz nocleg, rozpakować i na obiad. No to taki mamy na dzisiaj pokoik. Łazieneczka. Tutaj dziubek sobie siedzi, telewizor. Taki pokój sypialny. A to nasz dzisiejszy widok z ganku. Czas na obiad. Co zamówiłeś? Piwo. A do jedzenia? Gulaszową. I co jeszcze? No i pierożki. A ja? Co to było? Aha, ja zupkę jarzynową I gołąbki. i gołąbki. I też piwo. No i też piwo mam. Już jestem głodna jak wilk. To musicie wiedzieć. W barze Baryt w Boguszowie podają najlepszą na świecie gulaszową. Poezja smaku. I pyszne drugie danko. Wchodzimy do lochów. Ups. Do kuchni. Do lochów. Takie zejście do kuchni mamy. Idziemy do lochów. Oczywiście to nie lochy, a bardzo ciekawie zaaranżowana kuchnia i jadalnia w domu gościnnym Rodar, gdzie spędziliśmy tę noc. Będziemy tu śniadać. A co w kolejnym odcinku? Pomaszerujemy na Chełmiec. Co tu się dzieje, Pryszczak? Gdzie my jesteśmy? Krupówki? Wow. I na Trójgarb. Poleje się też krew. Zostańcie z nami koniecznie. A, i dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie to pakowanie się z rana.